Co się takiego zmieniło w świadomości ludzi, w otoczeniu, że ten temat ponownie wywołuje takie emocje? Tak się złożyło, że w tym kraju czasami dochodzą do władzy ludzie, których bardzo wąskie spojrzenie na życie i śmierć jest narzucane wszystkim dookoła. Nie było mowy o liberalizacji pogrzebów i rozsypywaniu prochów. Nikt nie chce się pozbyć źródła tych pieniędzy. Czy również zauważasz na przestrzeni tych 20 lat, bo przecież 20 lat już Twój projekt istnieje, czy to się zmienia? Tak, ten czas przez to szybkie życie i szybkie zmiany, które następują, on się skraca. Żeby pamiętać to, co się dobrego chce pamiętać, albo złego, a już to już w zależności od autora. Cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale Cmentarze Świata, na którym będziemy poruszać wiele ciekawych tematów, więc mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie śledzić to, co na nim się będzie pojawiało. A dzisiaj mamy przyjemność ponownie gościć pomysłodawcę i twórcę cmentarzu wirtualnego Darka. Cześć Darku. Dzień dobry, witam. Na początek chciałem się Ciebie zapytać, co się takiego zmieniło w świadomości ludzi, w otoczeniu, że ten temat ponownie wywołuje takie emocje po publikacji naszego pierwszego odcinka. Mieliśmy też wiele telefonów z zainteresowaniem o ten projekt. Temat czekał ostatnie 8 lat, ponieważ był zły klimat. Tak się złożyło, że w tym kraju czasami dochodzą do władzy ludzie, których bardzo wąskie spojrzenie na życie i śmierć jest narzucane wszystkim dookoła. I inne popatrzenie na życie, na śmierć, na przeżywanie tego bólu, niż to, które reprezentowała władza, która na szczęście odeszła, nie pozwalało wykonywać ruchów, które udostępniłyby inny sposób przeżywania życia i śmierci. Też słyszałem o wypowiedzi byłego premiera. Byś mógł nam zdradzić, co takiego powiedział i w jakich okolicznościach i o co chodziło? Tak, miało to miejsce w Sejmie, kiedy pomysł upamiętniania ludzi w internecie został przez byłego premiera wyśmiany i oszydzony. Także zniechęciło to osoby pewnie takie jak ja do rozwijania tego projektu. Natomiast jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, które od lat walczy o liberalizację sposobów chowania w Polsce. Mieliśmy taki okres, kiedy można było tworzyć parki pamięci wzorem innych państw, gdzie prochy osób zmarłych były rozsypywane w parkach, na łąkach. I był to najbardziej naturalny powrót ludzi do natury. Przez to, że w Polsce mieliśmy przez ostatnie lata ultrakonserwatywne siły przy władzy, które dopuściły czerpanie korzyści ze wszelkich etapów pochówku. Nie było mowy o liberalizacji pogrzebów i rozsypywaniu prochów. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, którego jestem członkiem, z jego prezesem, od lat walczy o pozwolenie, aby prochy mogły być rozsypywane tak jak we wszystkich cywilizowanych krajach, gdzie kremacji poddawanych 80% i więcej osób, a prochy są składowane czy rozsypywane w parkach pamięci. Wiem, że ostatnia wizyta przed wyborami u pani marszałek Kidawy-Błońskiej kończyła się tym, że obiecała, że jak się zmieni władza, to jedną z rzeczy, którą nowa władza zrobi, zliberalizuje prawo pogrzebowe. Wiem, że jest wiele różnych innych rzeczy ważniejszych do zrobienia, ale chyba wszyscy czekają na to, żeby otworzyć nam drogę do szybkiego połączenia naszych prochów z naturą. Jaki związek w takim razie ma cmentarz wirtualny i prochy, wejście tego prawa? Rozumiem, że to widzicie jako coś połączonego, że nie musi być już taki fizyczny grób, tylko można te prochy gdzieś rozrzucić, trzymać w jakimś specjalnym miejscu i upamiętniać, mieć takie miejsce właśnie w tym wirtualnym cmentarzu. Tak, dlatego że w
tych krajach, gdzie ta wolność jest już stosowana w praktyce i prochy są rozsypywane w ogrodzie, w miejscach pamięci, wrzucane do morza, jedynym śladem po tych osobach, które zmarły, będzie nagrobek w internecie, na wirtualnym cmentarzu. Wspomniałeś też o religijności, a przecież już dzisiaj część osób w Polsce, na świecie większy poziom, ale jest kremowanych. Jaki jest problem od strony religii, Twoim zdaniem, który powstrzymuje wejście tego prawa, powstrzymywało władzę minioną, która odeszła? Jest takie ładne słowo, przepraszam, angielskie narrow-minded. Oznacza taką wąskość umysłową. Ludzie nie dopuszczają możliwości innego pochowania niż takiego, jakiego nauczyli się w szkole podstawowej na lekcji religii. Czy Ty miałeś jakieś rozmowy, kontakty właśnie z tą grupą księży, którzy być może mają wpływ też na to, jakie prawo jest w Polsce ustalone? Oczywiście, że mają i będą występowali przeciwko zmianie tego prawa, wyciągając bardzo niesłuszne argumenty, że to jest brak szacunku do osoby zmarłej. Bo nie na tym polega szacunek, żeby postawić granitowy pomnik. Argumentem są pieniądze. Dzisiaj każda czynność związana z pochówkiem kosztuje. Kosztuje miejsce na cmentarzu, kosztuje odprawienie nabożeństwa, kosztuje zaśpiewanie, kosztuje świeczka, kosztują kwiaty. To wszystko są pieniądze. Nikt nie chce się pozbyć źródła tych pieniędzy. Dlatego tak trudno jest zmienić to prawo. Czyli rozumiem, że też dostrzegają w Twoim projekcie Wirtualny Cmentarz zagrożenie. Tak, tak. Producenci trumien będą tracili, producenci nagrobków, administratorzy cmentarzy, bo te wszystkie czynności przy zbliżeniu człowieka, który został spopielony i rozrzucony, one znikną, ich nie będzie potrzeba. Mam jednak wrażenie, że wiele sfer życia przechodzi właśnie do tego świata wirtualnego. Być może to już jest tak, że tego się nie da zatrzymać. Tego się nie da zatrzymać na pewno, dlatego ta nasza rozmowa, dlatego też mój powrót do aktywnej działalności w tym kierunku, że to trzeba przywrócić i postawić na nogi. Świadczy o tym chociażby ilość cmentarzy, ilość krematoriów, przepraszam. W Polsce były 2 krematoria, jedno chyba po wojnie w Poznaniu i jedno w Warszawie i wozili tych nieboszczyków po całym kraju. Dzisiaj jest 60 krematoriów. To myślenie o kremacji, które kiedyś z definicji było związane z obozami koncentracyjnymi, jakby się skończyło. To już ten upiorny czas nie jest kojarzony dzisiaj z kremacją osoby, która zmarła. Był taki naród Persji w Indiach, na pograniczu Indii, ludzie, którzy wierzyli w 4 żywioły: ogień, ziemię, wodę i powietrze. I te żywioły były święte. Natomiast osoba, która umierała, była dotknięta przez zło. I co zrobić z tym złem, które opanowało ciało, które zmarło? Do ziemi, no nie można świętej ziemi uszczęśliwić złem. Powietrza nie, do wody wrzucić nie, do ognia nie. A co wymyślili? Karmić zwłokami ptaki. Budowano wieże, na których składano zwłoki i ptaki rozdziobywały nieboszczyka, kości spadały na dół. Będąc w Indiach, starałem się te cmentarze odwiedzić, ale na nieszczęście już zostało ich bardzo mało, bo ludzie biorą antybiotyki i ptaki pozdychały. Bardzo mało sępów jest, które zrobiłyby tą pracę oczyszczenia kości, zwłok i dania wiecznego odpoczynku duszy. Zapewne takich historii masz wiele w swojej pamięci. Jak dzisiaj postrzegasz tą religijność Polaków, to na ile Twoim zdaniem jesteśmy przygotowani jednak do tej zmiany? Do zmiany sposobu chowania? Tak. Ja myślę, że jesteśmy bardzo przygotowani. To, ile osób poddaje się kremacji albo ile osób jest skremowanych, to widać chociażby po ilości pogrzebów z urnami.
Ja bardzo szanuję tych, którzy zdecydowali się na kremację, którzy oczyścili ziemię. Jest to nasza ostatnia walka o ekologiczność tego świata. To jest ciekawe, co mówisz, ale chciałbym się skupić też na tym, że mamy różne stany. Mamy zwłoki, które są chowane, możemy być spaleni, a czasem się zdarza, że tych zwłok nie ma. Jest osoba zaginiona, żeglarz. Wspominałeś o tym w naszym wcześniejszym odcinku. Więc czasem te groby są puste. I być może tak samo puste, albo może nawet nie puste, ale napełnione uczuciami, tym bólem, są te groby wasze na wirtualnym cmentarzu. Jaka to jest różnica tak naprawdę? To są tylko groby, które powinny być napełnione uczuciem. Te groby nie stanowią pomnika w stylu pomników, które się stawia na placach i ulicach, które mają upamiętnić dzieło czyjeś. One mają powstać dzięki uczuciu, które my musimy gdzieś umieścić. I wizualizacja tej osoby, która odeszła w postaci pomnika na wirtualnym cmentarzu, to jest prywatna rzecz. To nie jest rzecz jakby społeczna, czy ruch, który będzie generował pomniki. To przekłada nasze uczucie na obraz. Jak ty wspominasz osoby, które w twoim życiu odeszły, masz obraz tej osoby czy ich grobu? W tym, co się nazywa grobem na wirtualnym cmentarzu, są obrazy. Nie pamięta się grobu, tylko chce się pamiętać obrazy. Dlatego zrobiliśmy ogromną galerię. Nie ma limitu objętości, pojemności tej galerii. Można wstawić zdjęć, ile się chce, żeby pamiętać to, co się dobrego chce pamiętać, albo złego, to już w zależności od autora. Mój stosunek do śmierci, do tego, że każdego nas to spotka, jest taki, że powinniśmy oszczędzić naturę, nie uszczęśliwiać ziemi trumnami składającymi się zwłokami, tylko spopielić się i dać się połączyć z naturą, odżyć w roślinach, w zwierzętach. Ja sam mam groby na wirtualnym cmentarzu. Moja mama, która zmarła, miała 85 lat. Była wielką fanką wirtualnego cmentarza. Nawet zdjęcia wybierała, które chciałaby, żeby były umieszczone na wirtualnym cmentarzu. Ja, myśląc o tym, zrobiłem taką funkcję na wirtualnym cmentarzu, że można sobie zaplanować swój grób. Można go założyć za życia i tylko przesłać informację komuś z hasłem do tego swojego grobu, żeby wstawił datę śmierci, żeby uaktywnić ten grób. Upamiętnić siebie samego, jakbyśmy chcieli, żeby nas postrzegali, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Tutaj mówisz o swojej mamie. Czy dzisiaj wchodzisz na ten grób właśnie swojej mamy? Kultywujesz pamięć? Czy Tym bardziej, że ten realny pochówek prochów odbył się w mieście oddalonym 400 km od Warszawy. I nawet gdybym bardzo chciał być tradycyjny, to jest duże wyzwanie, żeby 400 km pojechać w odwiedziny. Natomiast jak mam chęć powspominać matkę, wchodzę na wirtualny cmentarz i widzę ją uśmiechniętą. Czy twoja rodzina również? Jak oni do tego podchodzą? Nie wszyscy są entuzjastami wirtualnego cmentarza, ale część z niego korzysta. Czy to też wynika z jakichś przekonań społecznych? Dlaczego, twoim zdaniem? Jesteśmy tradycyjnym narodem i ten tradycjonalizm jest podsycany przez organizacje religijne. Także jest to długi proces nauczenia się, że koniec życia może być trochę inny niż ten, który od wieków funkcjonuje. Rozmawialiśmy o czymś takim jak data ważności bólu. Twoim zdaniem ten czas, kiedy pamiętamy o danej osobie i boli nas to, czy on w Polsce się wydłuża, zmniejsza przez ten cały szum informacyjny? Bardzo szybko żyjemy. Czy również zauważasz na przestrzeni tych 20 lat, bo przecież 20 lat już twój projekt istnieje, czy to się zmienia? Tak, ten czas przez to szybkie życie i szybkie zmiany, które następują, on się skraca. Rzeczy, które wydawały się ważne albo bardzo ważne,
stają się mniej ważne, zapomina się o nich. I dlatego wprowadziliśmy na cmentarzu gradację okresową, że można pochować kogoś na rok, można pochować na 3 lata, można pochować na zawsze. Trudno samemu powiedzieć sobie, jak długo potrwa mój ból. Jest to indywidualna sprawa. U niektórych po tygodniu ten ból minie, u niektórych zostanie na zawsze. Też rozmawialiśmy o czymś takim jak prywatne emocje. Jak ty rozumiesz emocje, które uwalniają się podczas odwiedzin wirtualnego cmentarza? Jednym z zadań wirtualnego cmentarza jest wywołanie czy obudzenie pamięci. Pomagają temu zdjęcia, opisy. Obraz nam się też z wiekiem rozmazuje. Im dalej od dnia, kiedy widzieliśmy jakiś obraz, tym mniej szczegółów pamiętamy. I dlatego wejście na wirtualny cmentarz jest ożywieniem tego obrazu, jest ożywieniem pamięci. Darku, też słyszałem poruszającą historię związaną z dziewczynką, która miała depresję, bo nie potrafiła sobie poradzić ze swoim bólem. Gdybyś mógł naszym widzom przedstawić tą sytuację. Tak, dla mnie też to było odkrycie, terapeutyczna rola wirtualnego cmentarza. Miałem telefon od ojca, który dziękował za to, że ten cmentarz istnieje. Historia zaczyna się od tego, że małej córce kupili świnkę morską, która tak się stało, że zdechła. Dziewczynka bardzo kochała to zwierzę, popadła w depresję. Były wizyty u psychologów, były wizyty u psychiatrów. Nie pomagało to. Dziecko płakało, tęskniło za swoim zwierzątkiem, nie chciało innego. I ojciec wpadł na pomysł, żeby pochować na cmentarzu zwierząt tą świnkę morską. Zawołał córkę i powiedział: zobacz, ona teraz mieszka tutaj. Możesz ją codziennie odwiedzać. I podobno dziecko potraktowało to jak normalne przeniesienie się do innego świata. Odwiedza tą świnkę, stawia jej świeczki, kwiatki i choroba minęła. To jest ciekawe, ale na ile z twojego doświadczenia faktycznie ten wirtualny cmentarz jest takim miejscem do przejścia tej straty, traumy? Na pewno pomaga. Wirtualny cmentarz nikogo nie wyleczy do końca, ale to, że spowoduje klimat bliskości kogoś, za kim tęsknimy. Czy to będzie osoba, czy to będzie zwierzę. I chyba dlatego ludzie przychodzą na wirtualny cmentarz, żeby stworzyć tą więź z kimś, kogo się kochało, kogo się lubiło, za kim się tęskni. Masz też kontakty w różnych organizacjach związanych właśnie z pochówkiem. Jak te osoby postrzegają takie historie, ale też twój projekt? Projekt nie jest kompatybilny z działalnością tradycyjnego przemysłu pogrzebowego. Bo wszystko właściwie, co robi się w tej chwili w obrządku pochówku, nie jest potrzebne do pochówku w wirtualnym cmentarzu. I połączenie kremacji zwłok, rozsypywanie ich na polach pamięci i wirtualnego cmentarza będzie pozbawiało dużą grupę ludzi zajęcia. I stąd rozumiem, że głosy są podzielone. Głosy są bardzo podzielone. Wręcz są antagonistyczne, jeśli chodzi o te działalności. Czy zdarzyło się, że ktoś cię odwodził od tego projektu? Chciał, żebyś go przerwał, właśnie widząc to zagrożenie? Znaczy, może nie odwodził, ale wyrażał swoje niezadowolenie z jego istnienia. Ta historia z dziewczynką, czy to był jednostkowy przypadek, czy też masz w pamięci takie sytuacje, w których ten portal, twój portal, cmentarz wirtualny pomógł? Mam, ale to szczególnie ludzie, którzy nie mieli okazji rozstać się albo pochować swoich zwierząt. Dla nich wirtualny cmentarz stał się miejscem, gdzie pamięć o tych zwierzętach jest i zawsze można do nich wrócić. Od zawsze odwiedzasz cmentarze. Też słyszałem historię, że na nim się też uczyłeś, ale czy pamiętasz również taką sytuację, gdzie jednak uroniłeś łzy, słysząc historię związaną właśnie z wirtualnym cmentarzem? Może nie łzy, ale na pewno
uśmiech, który no, trudno powiedzieć, żeby był dobrą rzeczą na cmentarzu, ale mieliśmy przypadek, kiedy pani zadzwoniła i z pretensją, że na wirtualnym cmentarzu nie ma grobów rodzinnych, bo ona miała 5 kotów, te koty zdechły i ona chciałaby je pochować razem. To była jej rodzina. No tego nie przewidziałem, planując wirtualny cmentarz i poradziłem, żeby chować koty po kolei. Po 3. pochówku pani zrobiła przerwę i ktoś w międzyczasie pochował psa, Kajtka. Pani wróciła, robiła pochówek 4. i 5. kota i zaczęła, że koty zostały rozdzielone psem. Zadzwoniła z dużymi pretensjami do mnie, że tak nie może być, żeby te koty nie były razem. Przecież to była rodzina. I co musieliśmy zrobić? Wirtualną ekshumację. Informatycy przenumerowali te pochówki, no i koty są już razem. Dobra puenta naszego odcinka. Bardzo Ci dziękuję za obecność. Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i zachęcam do tego, żebyście skomentowali, zasubskrybowali, dali łapkę w górę i śledźcie nasz kanał, ale również nasze social media.